No to ja jestem Ewa, bardzo mi miło. Z nami jest zespół Chrust, czyli Małgorzata Oleszczuk, Karol Konop oraz Dariusz Mrozek. Witajcie. Cześć Cześć. wszyscy. No to słuchajcie, zacznijmy może od początku. Zadebiutowaliście z singlem Hen za rzeką. A jak powstał zespół Chrust i skąd czerpaliście inspirację dla nazwy? Ja ostatnio opowiadałem, niech teraz powie Małgorzata. Dobrze, to ja powiem. Jak powstał zespół Chrust? To było, jak dla mnie nie ma przypadków i wydaje mi się, że to tak miało być, że tak się stało. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że Dariusz, który ma swoją szkołę prywatną, muzyczną, zatrudnił mnie jako panią od śpiewu i Dariusz z racji tego, że uczy również Od wokali. perkusji, to mieliśmy okienko między zajęciami i kiedyś zaczęliśmy sobie słuchać wspólnie muzyki. Okazało się, że mamy kilka takich pozycji na swoich playlistach, które bardzo się ze sobą pokrywają, jeśli chodzi o inspirację i stwierdziliśmy, ej, to może założymy taki zespół, wokal perkusja. I mówię, wow, to takie egzotyczne, dobra, zróbmy to. I któregoś razu powiedziałam, nie wiesz co, Darek, to chyba nie przejdzie, musimy mieć jakiś harmoniczny instrument albo kogoś, kto nam stworzy harmonię. I Darek wtedy mówi, ej, mam takiego kolesia, mieszkam z nim, co robi muzykę, jest producentem i ja sobie z nim często robię muzę i polecam. Ja mówię, dobra, no to pokaż mi tego typa, nie? I wyszło tak, że wysłaliśmy mu moją pierwszą wersję Hen za rzeką, czyli naszego pierwszego utworu. Taki 20-sekundowy pliczek, jak gram na ukulele i sobie śpiewam główny motyw. I następnego dnia odesłali mi pełną wersję naszej piosenki i zrobił ją właśnie Karol. Jak posłuchałam, to mówię do Darka, dobra, ten koleś jest super, bierzemy go. To była moja perspektywa. Chłopaki mają zupełnie inną, dlatego że poznali się dużo wcześniej niż ja z nimi i po prostu mieszkali razem, mieli wtedy też trudny czas w życiu. Ogólnie obydwoje rozstali się ze swoimi połówkami, więc to było trudne przeżycie dla nich. Tak mi się wydaje, że tak to brzmiało, że tak to wyglądało. No więc wydaje mi się, że tak miało być, że każdy z nas miał być tu, gdzie jest teraz i tak się stało. A jeśli chodzi o inspiracje nasze, to każdy jest trochę z innej parafii. Każdy słucha zupełnie różnej muzyki. Były części wspólne w postaci chyba Wardruny, z tego co się orientuję. Nie wiem, czy u Karola się pojawiła później, dopiero jak poszedł z nami na koncert. Ale tych części wspólnych było bardzo mało. U Karola rządzi nieustannie i jednogłośnie Trent Reznor i w sumie nawet jak teraz dostałem prezent na święta, dostałem książkę Perkusisty Trenta Trenta Reznora. Reznora. W sensie szkołę gry na perkusji, tak żebym się sugerował. Gosia to była muzyka folkowa, na studiach jakby gdzieś tam odkryła tą swoją, to swoje powołanie do folku. A u mnie to była muzyka cięższa, u mnie to była muzyka metalowa, rockowa, polirytmiczna, taka trochę bardziej matematyczno skomplikowana. No i jak się okazuje, można to wszystko razem połączyć w jedną całość. I tak to się zaczęło. No to dobrze, że to powiedziałeś, bo kolejne pytanie będzie właśnie z tym związane. No bo tak jest u Was w zespole, że za stronę folkową odpowiada Gosia, za motywy elektroniczne Karol, a Darek za elementy rocka. No i jak to jest? Finalnie wychodzi bardziej folk, czy bywa z tym różnie? Czy niektóre piosenki są z przewagą rocka, czy staracie się to wszystko jakoś wypośrodkować? Raczej nie staramy się tego wypośrodkować, chociaż każdy z nas wkłada ile uważa, że utwór powinien mieć z jego stylu, który reprezentuje. Myślę, że ja najwięcej mam do powiedzenia, ale jeśli na przykład czuję, że jest za mało folkowo dla mnie, no ale raczej nie mamy czegoś takiego, że w każdym utworze musi być 33% rocka, 33% elektro i 33% folku. Nie. I też nie identyfikujemy się raczej
jako albo zespół rockowy, albo folkowy, albo elektro, bo tego się trochę nie da u nas sklasyfikować, jakim tak naprawdę zespołem jesteśmy. Braliśmy udział w różnych konkursach i Wygrawaliśmy uwierzcie, Rock May Festival, nie? tak. Wygraliśmy. Byliśmy A na potem jeszcze Jazz, byliśmy na tak, folkowym i też go wygraliśmy, coś tak, tam. byliśmy na jazzowym Także w Bułgarii, także nie staramy się tego wypośrodkowywać, raczej robimy tak, żeby było zgodne z nami wszystkimi. i to chyba taki punkt wyjścia najważniejszy. Finalnie ma się nam podobać jakby naszej trójce. I to jest najważniejsze, nie? To nie jest tak właśnie, czy to ma być folkowy, rockowy, elektroniczny, ale jak nam się podoba razem, to jest najlepiej. Okej, no to przechodząc już bardziej do Eurowizji, czy spodziewaliście się, że w ogóle zostaniecie zaproszeni na castingi i jakie były wasze przeczucia lub oczekiwania już po występach na castingu? Czy przewidywaliśmy? Mieliśmy taką nadzieję, że się dostaniemy, nie? Przez to, że przez ostatnie lata te castingi były w takiej no, niejawnej formie, jakiejś dziwnej formie, a teraz pierwszy raz były takie po prostu zgłoszeniowe online, jak do wszystkich innych programów telewizyjnych, no to byliśmy trochę większej nadziei i rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że się dostaniemy. I teraz wszystko, co się teraz wydarza, to jest taki dodatek w ogóle, wiesz, że no bo my jesteśmy zespołem, który ma 3 lata i jesteśmy nagle na tej samej kanapie ze Steczkowską, która na Eurowizję wchodzi 30 lat, nie? Jesteśmy z tymi samymi, my tutaj w tym pokoju robimy tę muzę po pracy, po etacie, wszyscy sami sobie, a siedzimy na jednej kanapie z ludźmi, którzy mają szwedzkich producentów wynajętych przez wytwórnie jakieś międzynarodowe, więc to wszystko jest takie trochę dla mnie abstrakcyjne jeszcze, nie? Jak najbardziej pewnie liczyliśmy na to, że się Ja nie dostaniemy. liczyłem. Ty, Dariusz, Ja nie nie liczył. liczyłem. Ja myślałem, że odpadniemy. Nie, no myślałem, że odpadniemy, nie? W sensie, że to będzie za dużo, patrząc na to, jakie numery wchodziły do tej pory i co było puszczane i promowane. Myślałem, że muzyka folkowa nie pojawi się na Eurowizji tak szybko, nie? W sensie w takiej odsłonie przynajmniej. A tu proszę. To ja jeszcze chciałam tylko nadmienić, że to, że ktoś ma szwedzkich producentów, to nie zawsze jest dobrze, także spokojnie. Nie, jasne, jasne. Po prostu czujemy się trochę, ja przynajmniej się czuję trochę jak taki szarzaczek, nie? Bo nie mamy wytwórni, nie mamy managementu, nie mamy menedżera, wiesz, no ja jestem producentem, Darek załatwia kanapki, bębny i transport, Gosia prowadzi sociale, wokale i co potrzeba, także trochę ja się tam czuję trochę wpuszczony, jakbym, wiesz, jakbym się wkradł do klubu, albo... Ja, niepełnoletni być Tak, może. tak, tak. Okej. To powiedzcie, jaka była wasza reakcja, jak się dowiedzieliście, że wystąpicie w koncercie finałowym? Dariusz, jaka była twoja reakcja? Dariusz z podekscytowania podarł spodnie. Ja podarłem spodnie, tak. No zaskoczenie. Zaskoczenie to jest chyba... Ciężko mi teraz nawet sobie przypomnieć, mało tego, zrobiliśmy sobie nawet 2 fotki na telefonie mamy, co w przypadku, gdy przejdziemy dalej i co w przypadku, kiedy mamy smutne buzie i wesołe buzie, także to super, że to się rozwijało tak szybko po tym półfinałowym przesłuchaniu koncertowym, tam gdzie Gosia śpiewała i brała udział w właśnie przesłuchaniu wokali, bo jakbyśmy czekali jeszcze pewnie z tydzień albo 2, to te emocje byłyby jeszcze bardziej by narastały. Następnego dnia dowiedzieliśmy się o tym, że przeszliśmy i ciężko było o tym nie mówić, o tak. Ciężko było o tym nie mówić przy Tak, bo w wszystkich ogóle spotkaniach. komisja nam powiedziała, że to było po południu, w godzinach powiedzmy popołudniowych i powiedzieli nam, że do wieczora dostaniemy telefon, więc poszliśmy we czwórkę jeszcze z Krzysiem, który z nami współkomponował ten utwór, poszliśmy po prostu do pizzerii, siedzieliśmy przy pizzy i kawie i siedzieliśmy przy tej kawie tak długo, aż tego telefonu nie dostaniemy i on nie przyszedł, ten telefon, zadzwonili dopiero następnego dnia. Czyli to było trochę tak, że jak już ten telefon nie przyszedł, to myśleliście, że... Tak, że już pewnie nie, coś nie Ja poszło. byłam przekonana, że to już nie wypali, bo powiedziano nam, że tego samego dnia będzie telefon i uwierzcie mi, ja nie spałam tej nocy.
I byłam taka po prostu w emocjach, że nie byłam w stanie spać. I następnego dnia dopiero chyba o 16 dostałam telefon i to jeszcze podczas mojej drzemki, która była uwarunkowana tym, że nie spałam w nocy. I tak śpię podczas tej drzemki dostaję ten telefon i nagle, ale Tomek kto z mówi? TVP nie daje mi spać. A kto mówi? Ale czego gratuluję? I mam tak, co jest? I pamiętam, że Krzysiu nagrał nam wtedy głosówkę. Jest! To się dzieje! Także super to Ale było. i tak do czasu tej konferencji prasowej to w ogóle tak jakby gdzieś do mnie nie docierało, nie? Dopiero teraz jeszcze się właśnie zaczynają wywiady, ludzie dzwonią, piszą, że chcą porozmawiać, chcą jakieś materiały dodatkowe. No i wsparcie osób, które szeruje posty, które lajkuje, dzwoni, pisze na Messengerze. Ja się tego nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że Eurowizja jest tak popularną po prostu, że nie wiem. No bo w Polsce nie była, nie? Przez ostatnie lata, no sorry, ale była trochę wyśmiewana przez to, no co tam się działo, czy co się nie działo politycznie, czy artystycznie. No i wszyscy teraz, którzy reagują na tą naszą stawkę polską, są tacy zszokowani, że o wow, tak jakby cała stawka jest jakościowa. To nie jest żaden joke, to nie jest żadna popelina, nie? Więc chyba wszyscy właśnie tak trochę pół serio traktowali to zgłoszenie może przez to. Okej. No to powiedzcie mi, bo spotkałam się ze stwierdzeniem, że wasze występy, wasze koncerty są jak spektakle. I czy występ, który będzie w telewizji polskiej 14 lutego, będzie bardziej szedł w stronę waszego koncertu, czyli takiego spektaklu, czy może w stronę klipu? Czy możecie zdradzić chociaż odrobinkę, jak będzie wyglądał? Ja na pewno mogę powiedzieć, zaraz przekażę głos Małgorzacie, ja na pewno mogę powiedzieć, że mamy już specjalnie załatwionego kostiumografkę. Małgorzata przed chwilą potwierdziła, że ma specjalną scenografkę, z którą zaczyna współpracować. Także jak najbardziej będziemy się starać to zrobić teatralnie, na tyle, na ile zasady pozwalają i nasze umiejętności. A czy będzie tak jak w klipie? Niech powie Małgorzata. A ja powiem tylko, oglądajcie 14, to się dowiecie. Chociaż nie ukrywam, że byłabym bardzo zadowolona, jakby wyszło wszystko, co mam w głowie. E, Chciałabym nawiązać na pewno do klipu, ale czy on będzie, czy to będzie odwzorowanie go, czy raczej coś zupełnie nowego, to ja teraz nie zdradzę. I zachęcam do oglądania 14. Na pewno będzie się działo. Ja mogę dodać, że ja się czuję pierwszy raz zagrożony w tej kwestii, bo my jako Chrust od początku stawiamy mocno na kwestię wizualną na koncertach i wszyscy nam na to zwracają uwagę, że im się to podoba i że to jest super, ale tutaj w tym konkursie akurat wszyscy stawiają zawsze na warstwę wizualną. Więc wiesz, pierwszy raz jest takie rzeczywiście pole, gdzie jest sroga konkurencja, także ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No to słuchajcie, po takiej zapowiedzi ja się już nie mogę doczekać, zwłaszcza, że jeszcze przed tą zapowiedzią się nie mogłam doczekać waszego występu, więc teraz będę jeszcze bardziej trzymać kciuki. No i właśnie pojawiło się tutaj parę razy nazwisko Krzysztof Falkowski. No bo jest to osoba, która z wami współtworzyła utwór. A czy to jest jednorazowa współpraca, czy planujecie coś jeszcze, czy może wcześniej już współpracowaliście? Jak to było? Małgorzata Oleszczuk. Tak, ja powiem dlatego, Mamy że ja moderatora grupy. Ej, Karol, weź. Ale jest wyciszona. znam Krzysia najdłużej zdecydowanie z naszej całej trójki. Z Krzysiem studiowaliśmy razem na jednej uczelni i ja widząc po prostu, co on potrafi zrobić z kompozycjami, jak je zaaranżować, to wiedziałam, że jak go zaprosimy do współpracy, to będzie i spójne z nami, i spójne z nim, i wszyscy będziemy z tego zadowoleni, i to będzie coś super. Czy planujemy? Oczywiście, że tak. No nie wyobrażam sobie nie zaprosić go więcej do współpracy. Mamy w zupełnie innym klimacie już podjętą współpracę. Oczywiście z naszymi utworami, ale to będzie odsłona zupełnie inna naszego zespołu. No myślę, że Krzysio jakby tu był, to dodałby może jeszcze ze dwa zdania, ale tak, oczywiście
planujemy razem współpracę jeszcze nad jednym dużym projektem. To muszę zaznaczyć, że to duży projekt, bo będzie dużo kosztował i będzie z rozmachem. Także... Dużo osób. A nie mamy bogatych rodziców. Ale brzmi to dobrze. To mogę Wam życzyć, żeby Wasi rodzice się stali bogaci jeszcze do tego czasu. Wiecie, tutolotek, te sprawy. A powiedzcie mi, czy w ogóle śledzicie Eurowizję? Jak powstał pomysł, żeby się zgłosić do tego konkursu? Pomysł powstał podczas oglądania zeszłorocznej Eurowizji, czyli to trochę śledzimy. Ja nigdy nie byłem zapalonym takim, wiesz, bo no są ci wszyscy ludzie, którzy do nas podchodzą z nami rozmawiać, strasznie to szanuję. Oni wiedzą, kiedy Polska ostatni raz wychodziła na scenę z polskojęzyczną piosenką, a kiedy ostatni raz była w pierwszej dziesiątce, a kiedy w top 3 i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno nie na tym poziomie, ale jasne, oglądamy, no to jest trochę wydarzenie, tak jak kiedyś się Małysza oglądało i skoki, taka Eurowizja jest takim elementem. Znaczy, ja chcę tylko dodać, że w tym roku Gosia i Karol zapowiedzieli, że jeśli się nie dostaniemy z piosenką, to pojadą do Szwajcarii na wakacje, żeby zobaczyć Eurowizję na To żywo. prawda. Także niby nie oglądałeś, a jednak bilety kupowałeś. Wiesz, to... Chciałam tylko powiedzieć, że ja nie wiem, czy to się uda, bo jeśli nie pojedziemy, to ja nie wiem, czy my dostaniemy w ogóle bilet. Więc żebyśmy mogli zrealizować nasze marzenie, musicie nam pomóc, kochani. Na chrust. Słuchajcie, mam teraz pytanie do Karola, bo przygotowywałam się, robiłam sobie research i Karol, ty się wypowiedziałeś w jednym artykule o Darku, że tworzy prawie że metal matematyczny. Bardzo mnie to zaintrygowało i czy mógłbyś wyjaśnić to stwierdzenie? Ja mam wyjaśnić, to ja myślę, Wyjaśniaj, Karol, wyjaśniaj. Słuchajcie, możecie we dwójkę. Nie, Ja Karol myślę, powie. że lepiej jakby Karol, Darek nie, wyjaśnił. Karol powie, tak, Ale on, ja ci on się powiem, zna. ogólnie bębny są ważne, żeby było 4x4, albo 3x4, a Darek gra inaczej i to jest wtedy matematycznie. To trzeba iść do innej wartości Dariusz, niż 3, 4. a zupełnie poważnie i zupełnie nie wiem do końca, mogę powiedzieć od strony producenckiej, kompozytorskiej, dlatego lubię pracować z Darkiem, bo Darkowi można opowiedzieć, tak samo każdemu z nas chyba można opowiedzieć, jaki klimat chce się uzyskać i jakie chce się uzyskać formy i wyobrażenia i każdy sobie w to potrafi już technicznie się zagłębić w tę realizację. Dariusz lubi, jak jest skomplikowanie, ale nie słychać. Tak. To jest też główny, wydaje mi się, urok w momencie, kiedy jest nas tylko trójka i każdy ma swoją warstwę i przestrzeń do tego, żeby ją sobie uzupełniać, to perkusja może grać wiele warstw, w sensie perkusja i ogólnie instrumenty perkusyjne wtedy stają się trochę jak cebula albo jak ogry, w sensie, że mają warstwy. Ja przygotowałem się z tą anegdotą, ale że mogą być warstwy w tym samym czasie na 4, 3, 5 i wtedy mówimy o polirytmii czy tam polimetrii i to jest bardzo ciekawe. Ale od początku rozmawialiśmy o tym, żeby to nie było przeszkadzające w słuchaniu. Tak. Do tego jednocześnie oczywiście puls utrzymany, że głowa i można się do tego ruszać i nawet w numerach na 5 wydaje mi się, że do tego doszliśmy, że można cały czas czuć wiadomo, rytm, gdzie jest to raz, wiadomo, tak. Gdzie jest puls, wiadomo, jak płynie utwór. Bo ja natomiast jestem absolutnym prostakiem, jeżeli chodzi o produkcję, o klawisze i o bas. Jestem po prostu zwolennikiem stopy, jestem naprawdę zwolennikiem prostych, bardzo prostych rzeczy. Dużo bardziej lubię się bawić produkcją dźwięku i tym designem tego, jak się tego słucha, jak ten dźwięk wybrzmiewa w głośnikach, niż stricte taką formą, jeżeli chodzi o rytm na przykład, czy że harmonia musi być skomplikowana, to ja jestem niestety bardzo, niestety. To jest w ogóle najważniejszy palec w tym zespole, nie? To jest jakby, on wszystko tym jednym palcem gra ten człowiek, to jest prawda. niesamowite. To bardzo miłe pytanie i ciekawe, dziękuję. To myślę, że mam kolejne ciekawe pytanie. Czy dużo waszych utworów powstało w Fiacie Panda? I jak wygląda w ogóle proces twórczy? Czy to jest tak, że siadacie i teraz piszemy, czy po prostu może was dopaść wszędzie wena i zawsze gdzieś tam macie karteczkę, żeby coś zapisać? Jest różnie. Fiat Panda był w Puszczy Białowieskiej, był tutaj pod względem tego numeru był wyjątkowy, bo też okoliczności były wyjątkowe. A nie pisałeś nic innego na granicy?
Nie, to na pewno, no i właśnie, bo to było pod wpływem emocji chwili a są numery, które na przykład zaczynała Gosia, jak kończyłem resztę tekstu, albo pisał Karol, albo ja pisałem i Karol redagował całość, albo Karol pisał i zmieniliśmy jakiś rym, nie? Chyba, tak, też jakby to też jest, też sobie uzupełniamy rzeczy. Ja zazdroszczę tego Gosi i Karolowi, że oni w trakcie pisania tekstu mają w głowie melodię już. To jest rzecz dla mnie jakaś taka unikalna, unikatowa, bo ja tego nie mam. Ja mogę napisać tekst, on może być o czymś, natomiast ciężko mi jest ze stworzeniem melodii do tego tekstu. Słyszę rytm i wiem, ile sylab ma być i jak to ma się, jeśli chodzi o rymy, zgadzać, bo jest internet i słownik synonimów i można pisać, ale także to głównie wydaje mi się, że głównie, że jest różnie, o tak, że nie ma zasady, jeśli chodzi nawet o pisanie tekstów, że teraz Karol się zamyka. Czasami są warsztatowo, tak na zasadzie chłopaki, Gosia mówi, nie mogę dopisać zwrotki, weźcie coś dopiszcie. To się siada i pisze. Ja bardzo lubię we Wrzeszczu pójść na Wajdeloty, usiąść sobie na ogródku, zamówić kawę i ciasto i sobie popisać teksty. Ale Ale co ty tam gadasz o Wajdeloty? Opowiedz lepiej jak w toalecie w PKP napisałeś tekst. Tak, jeden utwór Biegnąc, który będzie na nowej płycie, został napisany, jak wracałem z Camera Image z przyjaciółką Joanną i tam się wydarzyło dużo różnych dziwnych rzeczy i ja po prostu zacząłem szlochać w przedziale i zaczynałem ryczeć, nie mogłem się powstrzymać i w którymś momencie już tam po godzinie powstrzymywania się, gdzie to było bardzo nieudolne, po prostu wziąłem notes, zamknąłem się w kiblu w PKP i zacząłem pisać, o co mi chodzi i to jest utwór Biegnąc, który będzie na nowym albumie i przypomina mi się też z takich, powiedzmy, natchnionych historii, no to jest utwór Epitafium dla samobójców, który jest dosyć też ciężki i będzie na przyszłej płycie i też z Joanną, przyjaciółką i Wojtkiem pojechaliśmy w góry, żeby wychillować i odpocząć i w momencie jak tylko poczułem, że wychillowałem i odpocząłem, to miałem normalnie, wiesz, mi się trochę włączył system, że nie byłem w stanie się skupić, bo mi ciągle muzyka grała w głowie, więc szedłem po tych górach za nimi jak owca, żeby tylko sobie tam krzywdy nie zrobić, ale z notesem w ręce, cały czas tak naprawdę zanurzony w papierze. Więc czasami jest bardzo chyba inspirująco i pod wpływem chwili, a czasami jest tak, że trzeba usiąść i warsztatowo dokończyć tekst. Tak, nie? i też nie ma nic z tym złego, żeby Absolutnie. usiąść i napisać. Jest trochę ciężej i to nie jest takie, wydaje mi się, nie jest tak lekkie, no ale jak każdy warsztat wydaje mi się, wymaga czasu i po prostu pracy nad tym. Na pewno nie można czekać cały czas na wenę i inspirację. Bo też współpracowaliśmy z osobami, które czekały, że właśnie przyjdzie ten moment, ta iskra, ona nie przychodzi. Ale ona przychodzi raz do roku, nie? Ona przychodzi, ciemna droga, początek ja się obudziłem i ta fraza ciemną drogą, usiądź przy mnie, żartogasa, to mi się śniło, że siedzę przy ognisku. Jak wstałem, to sobie zapisałem, nie? I reszta powstała po tym. Ale to też jest, to jest różnie. Ale to bardzo ciekawe procesy twórcze macie i na to liczyłam, szczerze mówiąc. Gosiu, teraz pytanie będzie do ciebie. Gosia tak? bardzo nie lubi, jak się jej teksty zmienia. O, to też jest bardzo, bardzo tak, tutaj no, Gosia ma takie bardzo szczelne i zamknięte i jak się... Zależy które. Zależy które, o właśnie. No. A które można? Można. Pamiętam, że Nieboschron mieliśmy taki, że był trochę mój, trochę chłopaków, że tam była trochę redagowany też pod rytm, trochę dopisał Darek, ale też mam tak, że ja nie muszę pisać całego tekstu. Tak jak na przykład na następną płytę mamy taki utwór, który ja zaczęłam, napisałam refren, a potem resztę dopisał Darek, potem trzeba było to jeszcze tylko delikatnie zredagować pod melodię i tyle, więc to nie jest tak, że nie lubię, że mi się zmienia, ale jak mam na przykład utwór, który jest bardzo mocno powiązany z moją historią, z moim jakimś przeżyciem personalnym, to wtedy wiem, że on jest kompletny taki, jaki jest. I być może dlatego mam parę takich pereł, których bym nie zmieniła. A padło tutaj już stwierdzenie, że macie piosenki na kolejny album. A czy wiecie już mniej więcej, kiedy możemy się go spodziewać? Tak. Bardzo dokładnie. Zapraszamy do obserwowania sociali, bo już niebawem wrzucimy info z jakimś preorderem. Będzie to w tym roku. W tym roku. Nie, 12 kwietnia w klubie Parlament będzie koncert premierowy i tam
i wtedy będzie też premiera dzień później na streamingach, będzie można kupić i zawsze, czyli już drugi raz zrobimy tak, żeby ten materiał na płycie fizycznej był bogatszy niż ten, który jest dostępny za darmo online i zawsze robimy tak, żeby na koncertach było też jeszcze co innego niż jest czy online, czy na płycie. Tak, żeby każdy, kto gdzieś tam, no bo to jest jednak jakieś wsparcie dla zespołu, to, że ktoś chodzi na koncerty, to, że ktoś kupuje fizycznie płyty, staramy się tam zawsze dołożyć coś ekstra dla tych ludzi. Czyli macie premierę albumu w moje urodziny. Bardzo miło. Super! Mieliśmy. Oczywiście zachęcamy do Super. przyjazdu, bo będą też zaproszeni goście. I też mają urodziny wtedy. Jako osoba, która ma urodziny, możesz dostać wejściówkę bez problemu. Nie, słuchajcie, ja z chęcią sama tą wejściówkę kupię i obie płyty, bo ja jestem zafascynowana waszą twórczością, także mnie nie trzeba namawiać, ja już jestem namówiona. Okej. Jak ktoś zapyta, jak spędziłaś urodziny, to powiesz, że z nami. To jest super. No i to jest super. Jako wielka fanka Janusza Radka muszę zadać to pytanie. Gosiu, jakie emocje ci towarzyszyły, jak się dowiedziałaś, że będziesz mogła wystąpić z Januszem Radkiem na tej samej scenie? To już padło chyba w jakimś wywiadzie, ale faktycznie jak dowiedziałam się rano, że Janusz Radek będzie w preselekcjach zamiast Sary, to miałam tak, nie wierzę. Nie wierzę, że koleś, który był moją miłością z dzieciństwa, jeśli chodzi o śpiew, o wokal, to on teraz stanie, przepraszam, nie on, tylko ja stanę na jednej scenie z nim. I chłopaki mówią, że miałam łzy w oczach, jak o tym opowiadałam. Ja nie pamiętam, bo to było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie. No cieszę się bardzo. To są takie emocje, które mm, dotykają mnie pierwszy raz chyba, albo drugi może. No bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, jesteśmy bardzo młodym zespołem, nie mieliśmy dotychczas takiej szansy pokazać się na większych scenach. Więc no jest to duże przeżycie i właśnie móc stanąć na przykład z Januszem Radkiem czy z Justyną Steczkowską na jednej scenie to jest wyróżnienie, to jest na pewno duma i jakieś takie poczucie ciepła. Tam było zamieszanie straszne, nie wiem, bo poszedłem po wodę, bo rano wszyscy szukali Sary James. Wszyscy, wiesz, wszyscy mieli, ja to bardzo lubię, że wszyscy mają tą samą garderobę, wszyscy jedzą w tej samej kantynie i wszyscy widzieli po garderobach, co jest gdzie naklejone i wszyscy szukali, gdzie jest Sara James, gdzie jest Sara James. Nie było Sary James, ale był ten pan. Tak, to było spore zaskoczenie faktycznie. Czyli wy się dowiedzieliście rano dopiero jak przyjechaliście już do telewizji. Tak. To prawda. Okej. Słuchajcie, muzyka wypełnia dużą, pewnie większą część waszego życia. A czym się zajmujecie, kiedy nie piszecie piosenek? Macie jakieś takie rzeczy? No właśnie, wiesz co, stety albo niestety, bo chyba dlatego, że muzyka nie wypełnia do końca w większości naszego życia, to może być taka fajna, taka wymarzona i wyczekana, jak się ją w końcu robi, dlatego, że wszyscy pracujemy na etacie. Znaczy Darek jest najbliżej życia muzyką codziennie, bo Darek pracuje jako perkusista w Orkiestrze reprezentacyjnej Straży Granicznej. I prowadzi zajęcia perkusyjne na co dzień, więc totalnie codziennie ma styczność z tą muzą. Niemniej jednak to też nie jest taka praca, że się siedzi i komponuje swoje rzeczy i takie, no, nie jest ona twórcza. No jest inna, no to jest praca orkiestrowa, to jest granie, tak, a uczenie ludzi to już też jest inna zupełnie praca, jeśli chodzi o, i raczej się skupiamy na nich, tam na udoskonalaniu ich umiejętności, wszystkich uczniów, niż na własnej, jakby na własnym ćwiczeniu, nie? Ja znowu jestem inżynierem informatykiem, pracuję na co dzień w korpo, jestem starszym menedżerem projektów korporacyjnych, więc totalnie tak najdalej od sztuki, jak się tylko da. A Małgorzata? A Małgorzata pracuje w korporacji jako content creator, więc na co dzień zajmuję się social mediami, a po południu, jak mam możliwość, czas i ochotę, to
robię różne rzeczy typu chrust, albo współorganizuję festiwal w górach, albo zbieram krzaki, robię z nich wianki na nasze koncerty i nie tylko. Także mam parę takich pasji, które gdzieś tam po południu robię, ale głównie trzeba się z czegoś utrzymać, więc korpo, korpo, korpo. Korpo, więc ten chrust jest dla nas drugim, jak nie trzecim etatem, a nawet sam chrust już teraz to jest, trzeba wystawiać faktury za koncerty, trzeba zatrudnić akustyka, trzeba zorganizować, wiesz, cały czas nie mamy menedżera, chyba chcemy w ogóle nie mieć tego menedżera, jak najdłużej to się będzie dało, bo tak nam dobrze, ale jednak jest to dużo pracy, takiej, więc tego samego siedzenia, że sobie możesz usiąść, pokomponować, popisać tekst, to już jest, zostaje tego, wiesz... I to jest wbrew pozorom najłatwiejsze chyba z tego wszystkiego. Tak, najprzyjemniejsze, najfajniejsze, tak. usiąść sobie pokomponować, nie? No i sam chrust to teraz jest już jak z 10 osób, jak nie więcej. Jest kierowca, są osoby od merchu, jest moja żona, która nosi bębny i Ale rozkłada. właśnie, bo to nie jest tak, że znaczy zatrudniamy tych ludzi, jak zarabiamy, to im płacimy, ale zaczęło się od tego, że wzięliśmy akustyka, Huberta, który się nam tak spodobał i zrobił taką różnicę w koncertach, że ludzie do nas zaczęli podchodzić i mówić, że brzmimy lepiej niż wszyscy inni na festiwalu. Hubert Foxnote, więc zaczęliśmy go brać cały czas ze sobą i on się stał już trochę taką częścią, że bez Huberta nie jedziemy, nie gramy. A jak zaczęło brakować ludzi do pomocy, to Hubert wziął dziewczynę, która też się jarała chrustem. I Kaja jeździ cały czas z nami. Jak trzeba, to maluje Gosię, jak trzeba, to pomaga przy sprzęcie. Zaczęło nas się robić dużo, więc mój ojciec zaczął nas wodzić na te koncerty i się też tak wkręcił, że teraz już nieważne, czy robota, czy nie, z chrustem on jedzie, nie? Teraz Darek bierze żonę, która nie patrzy, ona przyjeżdża i się jara, że może mieć odskocznię od pracy i może nam pomóc i rozstawia bębny albo stoi na bramce. Więc no, wiesz, robi się z tego taka w ogóle firma, ale rodzinna bardzo w taki dziwny sposób. I z jednej strony takie małomiasteczkowe, z drugiej strony coś, z czego jesteśmy bardzo dumni, że to wszystko gdzieś rodziną, przyjaciółmi, swoimi rękami i możemy stworzyć coś jakościowego, co jak się okazuje może siedzieć na kanapie razem ze Steczkowską i z całą resztą. No. Grzesiu, też mój przyjaciel z innego zespołu, też robił wszystkie okładki, grafiki do tej pory, także to tak samo, jeśli chodzi o stronę wizualną, logo, nazwa, w sensie logotyp, tak? Też jest jego jakby tworem, także same osoby nam bliskie współpracują z nami, także to jest, tak, rodzinna firma. Tymi ręcami wszystko, tymi ręcami. Ale to widzicie, ja też sobie nie zdawałam sprawy, że zespół Chrust liczy więcej niż 3 osoby, a widać, że liczy, więc teraz więcej tak, no nas widać na wiemy. scenie, ale tak, nas widać na scenie, ale tutaj też jesteśmy tylko tego elementem już. Dobrze, to teraz mam pytanie do Darka w nawiązaniu do sytuacji z konferencji. Czy wybrałeś się może już na kurs szycia? Nie. Nie. I to nie są pierwsze spodnie, które załatwiłem w taki sposób, także może powinienem, jak odstawię kiedyś perkusję, będę szukał zajęcia dodatkowego, to nie jest zły pomysł, naprawdę, to nie jest zły pomysł. Dziękuję. Myślę, że to bardzo pomoże, ale powiem Ci tylko, że łączę się z Tobą w bólu, bo w czwartek w pracy miałam identyczną sytuację i w tym samym miejscu mi poszły spodnie, więc jak zobaczyłam w weekend Waszą rolkę, to mi naprawdę się zrobiło lżej na serduszku. Ale to jest też tak, że ładnie ktoś powiedział o tym, że jak wychodzisz i masz coś takiego w spodniach, to stwierdzasz, że no co się może gorszego stać, nie? No w sensie, co się może stać? No jakby rozbiorą mnie tutaj przy kamerze? No nie, no chyba nie. No jakby, jakby coś może na mnie spaść jeszcze na głowę, no ale no było ciekawie. Głowa na pewno była w trochę innym, w takim stanie rozluźnienia, że no już jak się stało, to się nie odstanie, no i trzeba zejść po tych schodach, po tym dywanie i nie pokazać dziury, nie? Ale na szczęście byliście pierwsi, tak? To prawda. Trzeba było usiąść szybko. Tak. Nikt nie widział. Czyli paradoksalnie Ci to pomogło trochę się pozbyć stresu. Tak, na pewno. I stwierdziłem, że będzie, jeśli pójdzie na tyle tragicznie, że nikt do nas nie podejdzie, nie będzie wywiadu, to i tak będzie o czym opowiadać po tym tak jakby wydarzeniu eurowizyjnym. Także nie taka dziura straszna.
ale zainteresowanie było, także tutaj nie mieliście się absolutnie o co martwić. No dobrze, to w takim razie powiedzcie mi, co chcielibyście przekazać fanom, żeby 14 lutego to właśnie na was zagłosowali? Dużo rzeczy byśmy chcieli przekazać, tak myślę. Masz 40 minut, Gosia. To już Ja jestem zdania, że sztuka obroni się sama, dlatego ale nie przede mną, jak mawiał właśnie- Sikora. sztuka obroni się sama, a Karol ma otwarte drzwi cały czas, jakby nie zamyka pomieszczenia, bo się sama sztuka obroni, komputer. Co? To sztuka, muzyka, że nagrywasz i się sama obroni. Nie? Tak, i to się wytnie ten żart. U mnie w głowie był śmieszny, co ci powiedzieć. No. Nie, ogólnie myślę, że chcielibyśmy ogólnie przekazać, tak poważnie mówiąc, bo chłopaki tutaj widzę mód śmieszki. Chcielibyśmy przekazać, że wierzymy w to, co robimy, wierzymy w naszą Polskę i wierzymy w to, że jeśli wybierzecie nas, to godnie będziemy reprezentować ten kraj z dumą na piersi i no i co? I to tak mniej oficjalnie to byłby super prezent urodzinowy dla Karola i mnie, bo mamy w maju urodziny. Więc fajnie byłoby świętować to też w Bazylei. A co? Ja dodam, że naprawdę uważam, że sztuka obroni się sama i to jest to, co mówiłem, że może powinniśmy tutaj mieć jakiegoś agenta od PR-u, który nam szepcze do ucha, albo wiesz, studio, w którym to nagrywamy, ale nie mamy, siedzimy u mnie w sypialni, gdzie robimy tę muzę i naprawdę uważam, że po prostu posłuchajcie nas. Pamiętajcie, że jesteśmy pierwsi, więc nie spóźnijcie się, ale trochę się jaramy tym, że jesteśmy pierwsi, możemy otworzyć całą tę imprezę, więc przyjdźcie, posłuchajcie i sztuka obroni się sama. To już tak zupełnie od siebie mogę wam powiedzieć, że jak zostaliście wylosowani jako pierwsi, to spojrzeliśmy tak na siebie z przyjacielem, bo to będzie mocne otwarcie. Będzie. I teraz Tak. właśnie jedni mówią, że słabo, bo nie wszyscy przychodzą na sam początek i często dużo ludzi opuszcza ten pierwszy numer, ale z drugiej strony, że ten pierwszy mocny utwór zostaje w pamięci, nie? I potem wszyscy trochę porównują do tego pierwszego. I ja się przychylam bardziej do tej drugiej wersji właśnie, że zostaje w pamięci. I jeszcze jedna rzecz, która mi teraz przyszła na myśl, to już tak, Gosiu, czy ten makijaż ładny tutaj, to robisz sobie sama? Tak. Pamiętam pierwsze nasze przymiarki do make-upu, bo to jest taki makijaż, który zazwyczaj też mamy na scenie. Chłopaki mają inny niż ja, ale ja zazwyczaj mam takie drzewko albo gałąź bardziej, która wychodzi tutaj z mojego tutaj piersia i idzie sobie aż do wianka. To jest taki... Dekoltu. Tak. I nie było jeszcze takiego wystąpienia, czy to był jeden utwór, czy to były 3 utwory, czy cały koncert, żebyśmy wyszli bez tych makijaży. Pamiętam pierwsze nasze przymiarki do tego i pomagała nam w tym Marta Perkowska, która bardzo często nas też maluje, jak ma okazję. I razem z nią dopracowaliśmy ten makijaż. I to jest jego wersja minimalistyczna na potrzeby właśnie naszych wywiadów i różnych spotkań, żeby po prostu było kojarzone z nami, że to my, chrust, to jest ten chrust. Tak, więc to jest po prostu nasz wyraz sceniczny. Dobrze, to ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymam Dzięki, za was dziękuję kciuki bardzo. i słuchajcie, powodzenia, dajcie z siebie wszystko 14 lutego. Tak Bardzo jest. Dzięki dziękujemy. wielkie, I pozdrawiam. miłego wieczoru, bo ja spędziłam fantastycznie ten wieczór. Dziękuję.